Cześć, z tej strony Mateusz i jestem dzisiaj w Bieszczadach. Wybieram się właśnie na niezwykle widokowy szlak przez Połoninę Wetlińską. Połonina Wetlińska to bardzo popularne miejsce i nie ma się w zasadzie czemu dziwić, bo jest niezwykle widokowe, a w dodatku na jednym z wzniesień tego grzbietu na Hasiakowej skale znajdowało się legendarne już schronisko Chatka Puchatka i mówię w czasie przeszłym, bo właśnie teraz na jego miejscu stawiany jest nowy budynek i sam jestem ciekaw, jak on wygląda, w jakiej formie będzie funkcjonował, to zobaczę pewnie za kilka godzin jeszcze. No a druga sprawa, to że jest widokowy, to jeszcze zasługa tego, że ten grzbiet ciągnie się na dystansie mniej więcej 6-7 km, a doliczając pobliski smerek, no na jeszcze większym. A to sprawia, że kiedy już człowiek upora się z męczącym podejściem, to zostaje już tylko wizja podziwiania pięknych widoków. No i zawsze w opisie zostawiam mapkę, żebyście mogli prześledzić tę wycieczkę, ale skąd idę, w jakim wariancie, to Wam jeszcze za chwilę opowiem. Zwłaszcza, że też o to mnie podpytywaliście. No dobrze, bo z przebiegu tego odcinka póki co mogłoby się wydawać, że to jakaś wielka tajemnica, skąd wystartowałem, ale wyszedłem z Wetliny i żółtym szlakiem idę na Przełęcz Orłowicza. Dalej będę sobie spacerował grzbietem w stronę brzegów górnych, a wybrałem tę metodę i ten kierunek, bo w czasie sezonu można śmiało korzystać z kursujących między parkingami busów. No ja tak właśnie zrobiłem. Zostawiłem samochód na parkingu w brzegach górnych, podjechałem busem tutaj do Wetliny. I teraz już bez stresu o to, czy wieczorem znajdę jakiś transport, będę sobie zmierzał do miejsca startu, które będzie jednocześnie miejscem mety. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Przypominam, że w opisie zawsze zostawiam link z mapką. A teraz już widzę, że dochodzę do granicy lasu. Powinno zrobić się ładnie. Od tego miejsca będzie już tylko ładniej. Uporałem się z tą najbardziej żmudną, najbardziej niewdzięczną częścią, czyli podejściem przez las. Mapy wskazywały, że jakieś 2:15 będzie mnie czekało, żeby dotrzeć na Przełęcz. Zegary wskazuje, że godzinę 15 potrzebowałem. Może to jeszcze to alpejskie powietrze we mnie krąży. Jest i Przełęcz. Po tej stronie jest Smerek, gdzie chyba najpierw podejdę, bo to bardzo urokliwy pagór. A tam ciągnie się cały grzbiet Połoniny Wetlińskiej, którym będę wracał do brzegów górnych. No naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie. Trochę chmurek, ale wydaje mi się, że takie chmurki to i tak lepiej niż taka żarówa, błękit nieba i 35 stopni. No naprawdę jest fajnie. Te różowe, fioletowe, pomóżcie, kwiatki to wierzbówka kiprzyca. Znacie ją pewnie najbardziej z hali gąsienicowej albo z licznych zdjęć, które można oglądać z tamtego miejsca. Tak szczerze mówiąc nie wiedziałem, że w Bieszczadach też jest. A jest. Naprawdę jakim ciekawym elementem krajobrazu. Dużo kolorytu nadaje. Sami musicie oczywiście zdecydować, czy na ten smerek się wybrać, czy sobie tę wycieczkę przedłużyć. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy inni, mamy różną kondycję, jesteśmy w różnym wieku.
No i nie wszyscy są takimi szczęściarzami jak ja i niektórzy mają małe dzieci. A te, jak wiadomo, zawsze jak najszybciej chcą się znaleźć już na parkingu, więc sami musicie ocenić. Ja natomiast gorąco namawiam, żeby jednak na ten smerek się wybrać, bo to jest szczyt, który zapewnia taką pewną unikalną panoramę w Bieszczadach. Jest odsunięty nieco od pozostałych grzbietów i szczytów. Naprawdę jest tutaj bardzo sielsko. No i nie jest też daleko do Przełęczy. Od Przełęczy myślę, że mi pozostało jeszcze jakieś 10 minut. Smerek ma 2 wierzchołki, z czego ten północny nie jest udostępniony dla ruchu turystycznego. Nie wiem, czy to jest jakaś duża strata, zwłaszcza, że nawiązując do widoków, to doskonale widać Wetlinę, która znajduje się w dole. Tam za moimi plecami świetnie prezentuje się ta część Połoniny Wetlińskiej, która pozostała mi jeszcze do podejścia. No a przy dobrej pogodzie ponoć da się stąd zobaczyć też Zaporę i Jezioro Solińskie, tak więc jest co oglądać. A teraz pora na krótką przerwę. Pora wracać, właśnie schodzę ze Smereka albo ze Smerka, nigdy nie wiem jak to odmieniać. No i doskonale widzę przed sobą dalszą część mojej drogi i gdybyście byli ciekawi, to tam za moimi plecami znajdują się te 3 wybitniejsze wierzchołki. Ten po prawej to Chnotowe Berdo, ten po lewej to Roch, a ten centralnie w środku to Osadzki Wierch i to właśnie przez niego przebiega dalszy szlak. I wydaje mi się, że ten kierunek wędrowania jest o tyle ciekawy, że właśnie fajnie można prześledzić sobie tę wędrówkę, widać wijącą się ścieżkę, a przewijając się właśnie przez Osadzki, co jeszcze nastąpi, nie uprzedzajmy, też mamy widok na Połoninę Caryńską, która się tam pojawi. Idąc w przeciwnym kierunku, ona by była cały czas za naszymi plecami, więc wydaje mi się, że to jest właśnie fajna opcja. No i zmierzam sobie teraz w stronę Przełęczy, a potem dalej. Bieszczady w ostatnich latach stały się naprawdę bardzo popularne, więc jeżeli byście się wybierali tutaj w wakacje albo w pogodny weekend, to raczej nie liczcie na spokój na szlakach, zwłaszcza tych najbardziej popularnych, ale może rzuciło Wam się w oczy, że kiedy pokazuję Wam jakieś przebitki, krajobrazy i tak dalej, to wcale na ścieżkach tak wiele osób nie ma, a no to dlatego, że istnieją 2, a nawet 3 niezawodne metody, żeby trochę tego spokoju na szlakach mieć. Pierwsza to oczywiście wyjście bardzo wcześnie na szlak. Przy czym bardzo wcześnie to nie jest 8, a może nawet nie 7, tylko skoro świt i wtedy na pewno będziecie mogli cieszyć się przynajmniej przez jakiś czas spokojem na szlaku. Już nie mówiąc o tym niesamowitym porannym klimacie. Ja zastosowałem drugą metodę, bo nie mogłem tutaj dojechać rano. Mam jakieś 3 godziny. Więc postanowiłem wyjść na szlak bardzo późno i na parkingu zameldowałem się o 15. A wtedy większość osób schodzi już z Połonin, więc mijaliśmy się na podejściu, a teraz mam tutaj spokój. A trzecia metoda to taka trochę dla koneserów, bo wystarczy przyjechać tutaj na przykład w listopadzie, w jakiś deszczowy, chłodny dzień. Też na pewno zbyt wielu osób nie spotkacie. Ale pięknie kwitnie ta wierzbówka. W pełnym słońcu skłaniałbym się chyba jednak do zdania, że jest bardziej różowa niż fioletowa. Chociaż ta tutaj, no sam nie wiem. Minąłem niedawno Przełęcz Orłowicza i teraz widzę już ścieżkę wyprowadzającą na Osadzki Wierch, co mnie cieszy, bo to jest ostatnie, jeśli chodzi o takie konkretniejsze podejścia w czasie tej wędrówki. Ale też nie narzekałbym,
bo jest ten odcinek i tak bardzo relaksujący, spokojny, no i kolorowy. Naprawdę jest się tutaj czym zachwycić. Wypogodziło się zgodnie z prognozami pogody. No a teraz to ostatnie podejście do góry. Fajny jest ten Osadzki Wierch. Wydaje się, że przepoławia Połoninę Wetlińską na tą część, która już za mną, ze Smerekiem włącznie, który z tej perspektywy wygląda jak taka całkiem ładna piramida. No i na tę drugą część, którą dopiero będę wędrował, tam w oddali widać już Hasiakową skałę. Widać, że ciągle coś tam się jeszcze buduje. Za chwilę Wam to pokażę i sam sprawdzę, bo jestem ciekawy. Za tym wszystkim jest Połonina Caryńska, gdzieś tam Tarnica też widać, ukraińskie góry. Chyba z Pikujem na czele, czyli najwyższym szczytem całych Bieszczad. Tego Wam nie pokażę, bo on jest trochę przymglony, a nie mam zbyt długiego obiektywu, ale może. A tam widać też małą i wielką Rawkę, więc naprawdę bardzo widokowo się zrobiło. Mówię, jakby od początku nie było widokowo, ale wiecie, co mam na myśli. Że jest tego wszystkiego na horyzoncie jeszcze więcej niż było do tej pory. A jest w dodatku pusto, zrobiło się bardzo pogodnie, jest ciepło, nie wieje. Miałem taki plan, żeby zatrzymać się tutaj gdzieś też na zachód słońca, żeby zrobić może jakieś ładne zdjęcie do corocznego kalendarza. Zawsze to jakiś większy wybór później. Ale trochę mi się sprawy pokomplikowały, bo miałem sobie poczekać na zachód, zejść, pojechać na nocleg i rano tutaj buszować po Bieszczadach jeszcze o wschodzie słońca, ale niestety moja rezerwacja została anulowana i muszę po prostu zejść na parking i wracać do domu i czeka mnie 3 godziny jazdy. No i wiecie, jak to jest wieczorem. Nie wiem, czy czekać aż do samego zachodu, zanim zejdę na parking, to jeszcze się ten czas wydłuży. Ajajaj, tyle dylematów. No ale nic. Pooglądajmy widoki, bo pewnie macie dość tego gadania. Trochę nie mogę się nadziwić i nacieszyć jednocześnie, że w połowie lipca, czyli w środku wakacji, w taki pogodny dzień, mogę mieć Połoninę Wetlińską no praktycznie dla siebie. Bo jasne, teraz mijałem jakieś osoby, ale rozciągając na tym dystansie kilku kilometrów, to naprawdę jest tutaj zupełnie pusto. Dotarłem w międzyczasie do Hasiakowej Skały, czyli tego miejsca, na którym znajdowało się schronisko. Widzę, że ze względu na budowę ten szlak jest tutaj trochę inaczej poprowadzony. Dawniej wyprowadzał prosto na wierzchołek i myślę, że wróci do tego, kiedy ta budowa zostanie zakończona. Teraz jest tutaj jakieś obejście. No i sam nie wiem do końca, w jakiej formie będzie funkcjonował ten budynek. Oficjalne informacje są takie, że niestety nie będzie tam noclegów, co myślę, że dla turystów jest sporą stratą, bo oryginalna chatka puchatka, jakiego standardu by nie gwarantowała, to jednak można było tam przenocować. No i poczuć ten klimat zachodu słońca, zobaczyć ciemne bieszczadzkie niebo, a później się obudzić tutaj już na Połoninie. Więc no wyjątkowe przeżycia, zwłaszcza, że to najwyżej położone schronisko w Bieszczadach i jedyne tak naprawdę na Połoninie, więc trochę szkoda będzie, ale myślę, że wielu turystów nie traci nadziei, że jeszcze ta decyzja zostanie zmieniona. A mój problem związany z czekaniem na zachód słońca chyba sam się rozwiązał, bo do zachodu zostało 2 godziny i chyba nie będę czekał w jednym miejscu tak długo, ale mam taki plan trochę awaryjny.
niestety nie udało mi się podglądnąć, jak będzie wyglądało to nowe schronisko, bo jest szczelnie obłożone wszelkimi zakazami. Pozostało mi więc już tylko zejście w stronę parkingu w Brzegach Górnych i w towarzystwie Połoniny Caryńskiej będę sobie powoli dreptał w dół. Nie będę jednak czekał tutaj na ten zachód. Jazda samochodem dosyć mocno mi męczy i nie chciałbym ryzykować, że w nocy wyjadę komuś na czołówkę. Takie problemy nie są mi potrzebne, ale wspominałem Wam o tym planie awaryjnym i ten plan będziecie mogli zobaczyć w ostatnim klipie tego filmu. Zdradzę Wam, że w drodze pomiędzy Brzegami Górnymi a Przełęczą Wyżnią na takich serpentynach znajduje się taka zatoczka, gdzie można się zatrzymać i tam jest bardzo ładny widok i kto wie, może tam uda mi się coś ciekawego znaleźć. Tam są te serpentyny, o których Wam mówiłem, więc je Wam później pokażę. A samą wycieczkę myślę, że śmiało mogę polecić każdemu, bo według map to mniej więcej 5,5 godziny samego maszerowania. Oczywiście doliczcie sobie czas na jakieś przerwy, zachwyt nad widokami i tak dalej. Sekundka. Akurat teraz musiało mi coś wpaść do oka. A jeżeli skorzystacie z opcji tych busów, które tutaj w sezonie kursują pomiędzy parkingami, no to będziecie mogli właśnie zaplanować trasę bez martwienia się o to, że musicie wrócić tą samą drogą, albo że musicie kombinować z jakąś pętelką. Po prostu wejdziecie sobie na szlak i wrócicie na parking albo na nocleg, zależy skąd sobie wystartujecie. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć!